Pierwsza randka, ślub siostry, egzamin ósmoklasisty, premiera autonomicznego, legendarnego Goggerota 4. poziomu w grze Dragon Ball Z Boom Bitwa. Z okazji globalnej rocznicy bardzo serdecznie witam Was na otwarciu Parasola w dupie. Nie, na otwarciu, w zasadzie na ogłoszeniu nowych kart. Ja już słyszę w słuchawkach, że Omatsu rozpoczął streama trochę za wcześnie. Omatsu już się nie może doczekać, tak samo jak ja się nie mogę doczekać. Zresztą, nie tylko Goggerot 4. poziomu, bo jest jeszcze ktoś, kto oprócz Goggerota sprawi, że dziś z zachwytu dokonam żywota, a mianowicie Ulong Sharbadon. No tak się składa, że dzisiaj stoję. Ulonga Sharbadona chyba też mogę tutaj postawić, także będziecie sobie stać razem. Kiedyś miałem też figurkę Gogety SSJ4, ale oddałem ją na konkursie z okazji 30 000 widzów. Dziękuję Wam bardzo za 30 000 widzów na moim kanale. Wiem, że to było dawno temu, ale nadal jestem wdzięczny, ok? Pierwsza część rocznicy już za nami. Mówię rocznicy, bo jest to rocznica. Mimo tego, że kampania nazywa się Global Dokkan Campaign, a dla wtajemniczonych Global Dokkan Campaign, to jest to tak naprawdę świętowanie wyjścia globalnej wersji gry. Tej wersji międzynarodowej, więc mogę powiedzieć, że jest to rocznica. Zresztą twórcy też mówili, że jest to kampania o skali rocznicowej. Dlaczego powiedziałem na początku autonomicznego, legendarnego Goggerota 4. poziomu? Ze względu na to, że ktoś cwany mógłby użyć tego angielskiego pięknego słówka standalone, w zasadzie nawet połączenia dwóch słów, prawda? Stand, czyli stoi, alone, sam. Nie ma żadnej transformacji, w zasadzie chuj wie, jak to będzie wyglądało, nie znamy jeszcze detali, może zaraz się okaże, że są jakieś transformacje, ale zostało potwierdzone, że w plikach gry, a w zasadzie nie tyle co w plikach gry, co w trailerze japońskiej wersji, że mamy do czynienia z Super Saiyaninem 4 Gogetą i Ulongiem Sharbadonem. Nie ma żadnej transformacji, nie ma Goku i Vegety, którzy coś tam robią i w 28 turze, w niektórych warunkach pogodowych można byłoby jeszcze dodać, mogą się scalić w Goggerota. Nie, zaczynamy w pierwszej turze Goggerotem i nic nas przed tym nie powstrzyma, nic nam tego Goggerota nie zabierze, z czego bardzo się cieszę, ponieważ uważam, że tak to powinno wyglądać. Do tej pory jeszcze nie mieliśmy legendarnego, autonomicznego Goggerota, natomiast mieliśmy Veggerotów niebieskich, prawda? Więc pierwsza część rocznicy, tak jak powiedziałem Wam jakiś czas temu, urosła we mnie, bo wiecie, dużo osób spodziewało się fuzji, ale w sumie mamy Vegito Blue legendarnego, mamy Vegito, który transformuje się w Vegito Blue, mamy kilku TUR Vegito Blue, więc tak naprawdę czy jest potrzeba dodawania kolejnego Vegito Blue, podczas kiedy Goku i Vegeta z tą nową nazwą, bo jest plus na samym, jakby w samym środku, mogą się linkować ze wszystkimi Vegito, ze wszystkimi Goku, ze wszystkimi Vegetami i tak dalej? Dobra decyzja, jeśli chodzi o pierwszą część, ale w drugiej, no, Gogety SSJ4 jeszcze nie było, więc tak się składa, że widzicie to 23, w dniu, w którym tak naprawdę to wychodzi, ale istnieje opcja, że samony wejdą jeszcze dziś. Natomiast ja dzisiaj samonów zrobić nie mogę i to zakomunikowałem Fuziemu, to też w zasadzie Fuzji przekazał to Gecikowi, więc samony planowo będą jutro, czyli w czwartek, ok? Dzisiaj oglądamy sobie animację, dzisiaj sobie czytamy detale tych kart, tak naprawdę wczoraj już w pobieraniu danych okazało się, że wrzucili Pan, która będzie kartą banerową do Ulonga Sharbadona, do Omega Shenrona, ok? Mówię Ulong Sharbadon, bo to jest stary mem na moim kanale, niedługo zresztą będzie pewnie nagrywany film, jak Marcia zgaduje kolejny raz karty w Dokkanie, więc myślę, że to będzie też okazja na to, żeby Wam przypomnieć, skąd ta nazwa się wzięła. Omega Shenron równa się Ulong Sharbadon, ok? Zatem, zanim zaczniemy, mam jeszcze jedną rzecz do przekazania, a mianowicie od jutra, od godziny 10 na dobrze Wam znanej i polecanej przeze mnie stronie eneba.com z kodem ENEBAJULY, pisanym łącznie wielkimi literami, możecie zaoszczędzić 7% na grach, kartach podarunkowych, subskrypcjach, DLC do gier, punktach do gier i tak dalej. Tak jak ostatnio Wam mówiłem, Eneba poszerza swoje horyzonty i uwaga, nie musiałem Wam o tym mówić, ale Eneba podjęła współpracę z firmą Dabi i wypuścili swój oryginalny, licencjonowany shaker. Shake that ass, można byłoby powiedzieć. Nie, Eneba July, kod jest ważny od 24 od godziny 10. O, 30 sekund, już tutaj się odpala, ok. Do 28 do godziny 12. Dziękuję bardzo, linki do Eneby znajdziecie w opisie, zerknijcie sobie, być może znajdziecie coś dla siebie, a ja już zakładam słuchafony. Wiecie jak się teraz czuję? Jak komentator sportowy. Proszę Państwa, 10 sekund do końca.
Panie Turek, kończ pan to spotkanie! A w zasadzie, panie Omatsu, zaczynaj to spotkanie! Czy będziemy mieli Gogerota, czy będziemy mieli jakiegoś szrota? Zaraz zobaczymy. Wiecie co? Tutaj będą animacje, ja nie chcę na to do końca patrzeć, wiecie? Bo ja sobie nie spoilerowałem. Wczoraj w tych plikach gry wyszedł też trailer, w zasadzie, który będzie grany na początku gry. Więc jak będzie się wchodziło do gry, to on się będzie odtwarzał i tak dalej. Tam jest sporo animacji, ja celowo na to nie patrzyłem ze względu na to, że nie chciałem sobie trochę spoilerować, bo i tak nie będę nagrywał filmu na temat takiej małej, drobnej rzeczy. Zobaczę to dzisiaj, więc dziwnie się czuję nie patrząc na ekran, ale tak, nie patrzę na ekran. Czekam aż ten trailer się skończy. Na pewno mogę wam już teraz powiedzieć, że widziałem tę pierwszą zapowiedź. O, Omatsu zmienił płeć? A czemu wy macie... Aha, dobra, moment, ja nie włączyłem Full HD. Widziałem, że Gogeta będzie robił Dragon Fista, zresztą on też na awatarze ma Dragon Fista, więc... Gęsią skórkę ma? Pani Arletka? Mogę na nią mówić Arletka? Jest Gapi i jest Omatsu. Prawie cały skład sam, no Sunshine'a w tym roku po prostu chyba schowali do szafy. Trochę mnie to dziwi, bo to była najjaśniejsza postać z tych wszystkich wideo, ale okej. Dużo będą tutaj prawdopodobnie gadać, więc dużo będę tych części wycinał, nie będę was zanudzał. Robię cięcie i chowam się i wrócę, jak będę mówić coś ciekawego. Ojeju! Ten już zapomniał, jak się miał przywitać. Tak się już przerzucił na ten japoński. Wiecie co, muszę sobie otworzyć okno, bo mi kurwa gorąco. Halo, salut, annyeonghaseyo, guten tag, ni hao. Nowe postacie, eventy, Extreme Z Awakening, czyli EZA, ale ostatnio też pisali, że będzie EZA, a było Super EZA, prawda? Myślę, że bardzo prawdopodobne, że karty z drugiej rocznicy, czyli Goku SSJ4 i Vegeta SSJ4 dostaną Super EZA. Są już tak stare, EZA też jest stare, myślę, że to już jesteśmy w tym zasięgu. A jeśli chodzi o EZA, są też karty banerowe z tamtego wydarzenia, z drugiej rocznicy, które nadal nie dostały EZA, prawda? Czyli Pan, bodajże żółta, i Trunks. O, jesteśmy w zniszczonym... Wiecie co? Ostatnio grałem w Dragon Ball Legends i tam jest taka piękna mapa, którą widziałem po raz pierwszy. Tego miejsca, gdzie Vegeta i Bra zostali zaatakowani przez Baby'ego. Taka ulica, wiatraki. Kurwa, po prostu byłem pod wrażeniem wielkim. Oczywiście, Super Saiyański 4 Gogerot i Oolong Sharbadon. Wiecie co? Ten Oolong Sharbadon wygląda, jakby puszczał jakiś domain. Tak naprawdę, nie mając mechaniki exchange'a, transformacji, jakie nowe mechaniki będą oni mieli? Być może Oolong Sharbadon będzie puszczał domaina, ze względu na to, że GT Bosses nie mają jeszcze domaina. To byłoby ok. Pierwsza tura, domainik, boom. Buffujemy całą drużynę. A tu mamy Gogetę, który od początku jest Gogetą, więc nie ma super ataku do wyfarmienia. Natomiast ja z wielką chęcią poświęcę dla tego nowego króla Dokana moje Elder Kaioshiny. Nie powiem, że ciężko zarobione, bo praktycznie dają je za darmo, ale... O! Kochira, Kochira! Kochira! Kurwa, powiem wam, że jestem dzisiaj podekscytowany na tego Gogerota. I to jest dość zabawne, bo do tej pory bardzo sceptycznie podchodziłem do celebracji z GT, dopóki nie zacząłem oglądać GT po latach. Jestem teraz na sadze smoków. Nadal jej nie zacząłem, bo nie miałem trochę czasu, przyznam się wam do tego, ale to chyba sprawi, że to nadrobię. No i Oolong Sharbadon widzę, że już ma też tutaj kuleczki na cycach, więc to nie jest syn, który się dokanuje w Oolonga. Zresztą to raczej powinno być jakkolwiek oczywiste. Czy Omega Shenron ma super atak do sfarmienia za darmo? Chyba nie. A tutaj ten Oolong na samym końcu. Animacje Super Saiyanina 4 czyli co? Intro, super ataki 2 i active skill? Mamy intro, jest głos. Kawałek już tego widzieliśmy wcześniej. Tutaj było tak piękne. O, nawet pokazali gapiów, jak się gapią. Zrobili ten sam efekt, co w przypadku Blue Gogety z filmu z Brolim. Zobaczcie ten światłocień. Dobra, wejście. Jest zwykły super atak. O, już pokazał nam cześć! Okej, dobra, cały budżet Blue Goku chyba poszedł na to. O! Zachował się normalnie jak małpa. Jeszcze kontra będzie, okej, czyli będzie więcej niż 4 animacje, prawda? No tak, przecież Gogeta 4 kontruje. O kurde, co on tu zrobi? Co on tu zrobi? Kopnie to chyba, co? Nie było chyba jeszcze animacji kopnięcia w nowej erze Dokana.
Dobra, to nie było aż tak, powiedzmy, pod kątem choreografii imponujące. Co to są? Ja pierdolę, co to są za kadry? Jeśli chodzi o rysunki... O! Dobrze, że dzisiaj zjadłem lekkie śniadanie, bo mi się zestrał. Jeszcze Active Skill został z Dragon Fistem. Co to było za Impact Frame? Nie, pod kątem rysunków, ale też... Nie, ja nie chcę tutaj znowu robić jakiejś stronniczości, ale... Top, absolutny top w grze. On jest tak pięknie rysowany. Kolorystyka, w ogóle zwróćcie uwagę na kolory jego włosów. To są tak piękne pastelowe barwy. Niesamowite. Niesamowite, jakbym komuś pokazał to. O, jeszcze mówią, że tutaj była metoda prób i błędów. Jakbym komuś 5 lat temu pokazał to i powiedział, że to jest Dokkan, to by mnie kopnęli w dupę. Zajebiste animacje, ja pierniczę, ten super atak, ultra super atak. Oj, 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 oj. Jak tu robić w ogóle jakiś ranking animacji najlepszych w Dokkanie, jak co chwilę wychodzą jeszcze lepsze. No. On jest, proszę Państwa, karnawałem, więc prawdopodobnie GT Heroes jakieś. Przechodzimy do detali. Tak, tego się można było spodziewać, bo pan banerowa buffuje kategorię GT Heroes. 4220 do statystyk. Na zwykłym super ataku atak na jedną turę z 70% szansą na dalsze podniesienie ataku na jedną turę. A na ultra super ataku atak na 4 tury z szansą na podniesienie o kolejne 100%. Więc Gogeta ma tutaj pewną losowość na super atakach. No nie mogę tego zastopować. Nie mogę zapauzować tego. Więc sobie tylko rzucę okiem. Aktywacja wejścia z 2 GT Heroes. Super ataki kryty. Mega potężny support dla super klasy. Statystyki mega wysokie, 300%. Dostaje Kiza, sferę. Ataki efektywne przeciwko wszystkim typom, ale też 50% szansy na kryta. Gwarantowana garda, 50% redukcji damage'a. Additional gwarantowany. Przy atakowaniu 300%. Przy otrzymywaniu 200% defa. Przy otrzymywaniu super ataku dodatkowe 200% defa. Przy otrzymywaniu keyblastów kontra. Po przyjęciu 3 ataków dodatkowy super. Po przyjęciu 7 ataków gwarantowany kryt i key. Nie ma dodatkowej żadnej mechaniki, ale gość jest tak, na zasadzie do kontra, to nie jest aż tak częsta mechanika, ale w przypadku Gogety to było coś, czego się można było spodziewać. Gość jest wypchany pod korek tymi statystykami. 200% przy przyjmowaniu ataku to jest masywna liczba, a on przy super ataku dostaje jeszcze 200%. O, Active Skill. Dobra, potem to zobaczymy, ale już widzę, że tutaj też budżet na to poszedł. Jeśli są zanimowane nawet najdrobniejsze ruchy ubrań, to jest dobrze. Oni nawet animację jakiegoś jego pierdnięcia po prostu animują w najdrobniejszym szczególe. O! O, ja pierdolę! Jeszcze zrobił tapiona? Widziałem już wystarczająco dużo. To jest najlepsza karta pod względem animacji w grze. Widziałem już wystarczająco dużo. Każda animacja to jest top, ale Active Skill i Ultra Super Attack to jest po prostu jakiś absurd. Wiecie, są karty, które mają 4 dobre animacje, a jedną zajebistą. Albo na przykład 3 średnie i jedną mega zajebistą. Nie wiem, Ultimate Gohan, ten List Han, prawda, żółty. Jego Active Skill to jest praktycznie wyjęte 1 do 1 z filmu. Ale wiecie, jest różnica między odwzorowaniem czegoś 1 do 1 z filmu, a zrobieniem tak pięknej, oryginalnej animacji. Vegito Blue z WWC sprzed 2 lat, Ultra Super Attack, wiecie co, plemniki wokół niego latały, to był pik absolutny, ale to się nie umywa do tego, co tutaj zobaczyliśmy. To mogą być najlepsze animacje w grze. Dziwnie mi się to mówi dosłownie pół roku po wyjściu AGL Gogety, gdzie mieliśmy Active Skilla, jak on kurwa niszczył mi komórkę, prawda? I jeszcze... Pamiętacie ten chórek, jak on szedł w spowolnionym tempie? Ja pierniczę, to było tak dobre, że ja po prostu srałem w majtki na siedząco. A tutaj? Dobrze, że stoję. Dobrze zrobiłem, zakładając ten garnitur. Ja nie byłbym godzien po prostu przyjąć tego nowego boga Dokkana. To nawet nie jest król Dokkana, to jest nowy bóg Dokkana. On po prostu wchodzi i jest. Ale animacja wejścia wymaga 2 bohaterów z GT. Więc tak naprawdę kogo moglibyśmy wrzucić? SSJ4 Goku z 10. rocznicy, w zasadzie SSJ3 Małpa i SSJ4, albo kartę z 7. rocznicy, Eza, prawda, Małpy i tyle. To są nadal praktycznie jedne z najlepszych kart w grze, więc Gogeta
Żyj nam długo i szczęśliwie. Zobaczmy, co robi Active Skill. Masywnie podnosi atak tymczasowo i zadaje ultimate damage, atak def 70 i wszystkie ataki krytują na jedną turę. I może... może być aktywowany przy następnej turze po przyjęciu ataku. Ja się kurwa po prostu zestarzeję przy tych ludziach. Co to ma być? Gość nie ma wad. Myślę, że wiecie jaka jest już teraz... O, czekajcie, bo Ulong Sharbadon. Zaraz powiem, albo jeśli nie zapomnę, o jedynej wadzie tego Gogety SSJ4, która może wyjść z czasem. Czyli kategoria GT Heroes, to już teraz powiem. Dobra, animacja wejścia, prawda? Nie, bo nie ma głosu. Czy jest? Nie, on też gadał w intro, w tym trailerze, więc to musi być intro. Okej, dobra. Dziękuję, że po japońsku mówisz do mnie. Swoją drogą. Tylko mamy kolejnego Ulonga Sharbadona legendarnego, nie? Jest kontra? Czy to jest kontra, czy jakaś anulowanie? Wow! Nie, dobra, bije, czyli jest kontra. No to już wyglądało troszeczkę gorzej. Zobaczmy, jak wygląda super atak. Na podwójnej prędkości to prawdopodobnie będzie wyglądać lepiej. To było dość krótkie. O nie, tutaj już mamy typowe klatki dla Dokana, czyli postać się pojawia już w tej pozycji, prawda? Bez żadnego dodatkowego ruchu. Okej, wygląda to nie najgorzej. Ale... O, to jest obszarowy atak, okej. Omatsu... Spokój. Siła spokoju u Omatsu. Widzę, że tutaj... No, mogliby zrobić tak, że najpierw puszczają Omegę, a potem Gogetę. Bo teraz po tych animacjach Gogety, to te animacje Ulonga to po prostu wyglądają jak najgorszy syf. Znaczy, przepraszam, nie słuchaj, nie? Ale generalnie, tak ci powiem, nie wiem, zakryj uszy albo zakryj twarz. Czy on będzie przewodniczył kategorii GT Bosses? Inhuman Deeds, Power Absorption, GT Bosses, Shadow Dragon Saga, Worldwide Chaos, Battle of Fate, Full Power. O! Inhuman Deeds, Power Absorption, GT Bosses i dodatkowe 50 dla Shadow Dragon Saga. Czy na przykład Super 17 będzie w Worldwide Chaos? Być może, no bo on w sumie w tamtej sadze, wiecie, ludzie z piekła uciekali. Def na jedną turę i obniża atak def na zwykłym, def na 4 tury i mega kolosal dla wszystkich. I jeszcze atak break. Zwróćcie uwagę na to, że Gogeta nie miał defensywy na swoich super atakach, prawda? O kurwa, no na pewno to przeczytam. Dobra, jeśli wszyscy są Extreme, dziękuję bardzo, to jest łatwy warunek. Extreme sojusznicy, kryt 20% więcej, zmienia zielone albo niebieskie kule na Rainbow na jedną turę, to też tylko na jedną turę jest ten efekt. Dodatkowy super atak, Extreme Class Allies, Key 2, atak 70 na 4 tury. Ok, to jest mocny support, ale to też jest tylko intro, jednorazowe. Podstawowe efekty. Key 3, atak def 300, też sporo. Dodatkowy key za Orba. Redukcja damage'a 50%, mega fajna baza. I zmienia żółty albo fioletowy, a w ogóle on jest żółty, ok. Zmienia żółte albo fioletowe orby na tęczowe, a sam jest żółty. Jeśli zbierze tęczową kulę, Extreme Class Allies def 270. Dodatkowo buffuje sojuszników Extreme i redukcja damage'a dla kategorii GT Bosses na 2 tury. Tego potrzebowali, dobrze. Atak 150 przy atakowaniu, kiedy key jest 18, dodatkowy atak 150 i def 150 przy przyjmowaniu obrażeń, czyli mega dużo statystyk już praktycznie za samo bycie i atakowanie. Pełen pasek to jest gwarantowany kryt. No i kontra przy unarmed, czyli przy ataku rękoma, prawda, bez broni. Po 5 atakach Extreme Class Allies Key 2 i to jest permanentny efekt i kryt 20% i ta zmiana orbów tech albo AGL, która była w intro, też jakby jest permanentnie, więc tak naprawdę, czy tam była jakaś dodatkowa redukcja damage'a? Nie wyczytałem chyba dodatkowej redukcji damage'a, więc gość ma 50% redukcji damage'a, ale ta mechanika przy przyjmowaniu obrażeń dostaje defa, to jest naprawdę bardzo silne, więc 10% też jest supportu dla kategorii GT Bosses. Najbardziej mi zależy na tym, żeby ta kategoria dostała jakiegoś sporego buffa. Zobaczmy Active Skill. Nie było mowy o żadnym domainie, więc gość chyba po prostu to robi na Active Skillu, nie? Nie było w pasywce mowy o domainie. Chociaż może będzie domain na Active Skillu? Nie, jest domain! No tak to wyglądało przecież, nie? To jest kamień z serca, bo jeśli
ten domain będzie buffował kategorię GT Bosses, to jest coś, czego ta kategoria bardzo potrzebowała. Mi się marzy naprawdę, z całą moją, powiedzmy, specyficzną sympatią do Dragon Balla GT, żeby kategoria szefowie z Grand Touru dostała trochę sprawiedliwości, bo ta kategoria nigdy nie była elitarna. Na 3 tury, trochę krótko, ale okej. Jeśli jest inny Inhuman Deeds Power Absorption GT Bosses w tej samej turze, albo jeśli gość dostaje 5 ataków, to łatwe. I buffuje właśnie te 3 kategorie: atak 25%, zwiększa obrażenia superklasy o 20% i 10% dla tych, którzy są Fused Fighters, GT Heroes, Earth Protecting Heroes. Wiecie, co mi się nie podoba w tym wszystkim? Że GT Bosses nie dostają defa. Okej. Bardzo mocno jakby osłabia superklasę i tych bohaterów z Dragon Balla GT i tak dalej, ale gość buffuje swoją kategorię tylko 25% atakiem. A nie do końca chyba o to chodzi. W sensie, kategoria GT Bosses na pewno potrzebuje jakichś silnych kart, które byłyby w stanie zadawać obrażenia, ale jeśli tam wrzuciliby dodatkowe też 25% dla defa, myślę, że nie byłoby aż takiej dużej różnicy. Może byłaby, kto wie, może oni to sprawdzali. Byłoby dobrze, gdyby to faktycznie sprawdzali. Natomiast co im szkodzi? Co im szkodzi tak naprawdę? Kurwa, Omatsu zrobił ten gameplay i puszczają to teraz? Omatsu reklamuje swój kanał na YouTubie. Patrzcie, jeszcze gadają linki na 10 poziomie, 69%. Zajebiście, że Omatsu już trafił duplikat. Ja jeszcze nawet nie mogłem samonować. Okej, mamy gameplay, faktycznie. Nie wiem, co tam robi Goku Black, ale okej. A, no bo Inhuman Deeds, Worldwide Chaos, to w sumie też się zaliczają, nie? Czyli w sumie to... Nie spojrzałem na to z tej strony. To jest też dobra karta dla niekoniecznie kategorii GT Heroes. Też można zrobić pewną mieszankę, prawda? Bo można wrzucić nowe, dobre karty z GT Heroes, ale niekoniecznie tylko z tej kategorii. Rose przecież będzie pasował i wszyscy dostają buffa, prawda? Ma też Battle Motion, okej. Czyli w sumie wszyscy inni też omedzy powinni dostać Battle Motion. Czy Gogeta SSJ4 dostanie Battle Motion? Też powinno. Nie, no jeśli Omega dostał, to Gogeta też dostanie. A czy Gogeta już nie ma w zasadzie? Jak siódma rocznica dostawała Eza, to czy nie dostała, czy Gogeta też nie dostał Battle Motion? Chyba dostał. Jakie liczby tutaj wykręca? 35 za Additionala. Nie wiedziałem, ile zrobił na Ultra Super Ataku, ale pewnie więcej. Baby wzmocniony 44. A macie też gameplay przygotowany z Gogetą? Nie, żebym potrzebował, ale tak zobaczyć jeszcze raz te animacyjki. Jest AGL w ogóle. Nie zapomniałem zerknąć na jego typing, czyli ma, proszę Państwa, dodatkowy super atak. Żadna z tych kart nie ma wbudowanego dodge'a tak naprawdę, nie? Zwróćcie uwagę na to, że oboje, bo w sumie mogę powiedzieć oboje, bo to nie wiadomo jakiej płci jest Oolong Sharbadon, nie mieli wbudowanego dodge'a, nie mają też dodge'a w ukrytym potencjale, tak naprawdę bazowali też na przyjmowaniu ataków, nie? Więc tutaj nie ma jakiejś takiej mechaniki pokroju albo unikniesz, albo ci nie ma. Nie, 55 milionów Gogeta wyciąga z Ultra Super Ataku. Z jednym duplikatem. Ja pierni... Powiem wam, że trochę chyba za szybko to się odbywa w podwójnej prędkości. Na pewno ładnie to wygląda dalej, ale te animacje w pojedynczej prędkości wyglądały lepiej. Jakby tam jest tak dużo szczegółów, na które trzeba zwrócić uwagę, że... Nie wiem, dla Gogety bym chyba spowolnił grę. Wiecie, jest dużo animacji, które jak się przyspieszy, to dopiero wyglądają lepiej. A tutaj zobaczcie, no... Trochę za szybko to leci. Nie ma... Ojeju, ten Impact Free. Nie ma tak naprawdę czasu na to, żeby się nacieszyć tymi kadrami, prawda? Mamy też kontrę, okej. A, Goku i Vegeta też zostali wzmocnieni. Ten gość wykręca nagle 56 milionów. Właśnie to jest to, o czym chciałem powiedzieć. Gogeta ma w intro... konieczność zawarcia 2 wojowników z kategorii GT Heroes, prawda? I tak naprawdę mamy obecnie elitarne karty z tej kategorii, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że karty z 4. rocznicy, jak widzimy, dostały tymczasowego buffa, ale to minie i karty z tej kategorii też zaczną się starzeć. Ale to intro nie było jakoś bardzo kluczowe z tego, co pamiętam, nie? Dawało jakieś tam buffy drobne, ale to trwało na chwilę, więc... Special Summon Animation! O, w końcu! Dziękuję, że ruszacie ten jakże nieważny i nieistotny element gry, prawda? No kto by się przejmował jakimiś samonami? Nie uważacie, że powinno być, nie wiem, to tak totalnie zmienione? Zobaczcie, jak wygląda system samonowania w Legends. Ja wiem, że tam gra opiera się na modelach 3D, więc łatwiej jest to wszystko zaprojektować. Tutaj mamy tak naprawdę, wiecie, jak Kamehameha leci w ten meteoryt, to pokazują się obrazki Goku, SSJ1, 2, 3 i to jest kwestia podmiany plików, no nie? Podmiany plików na inny obrazek i już mamy inny obrazek podczas samonowania. To jest tak łatwa rzecz i oni praktycznie ograniczają te zmiany do 2 nowych animacji, do jakichś postaci, które nowe przylatują
I to tyle. I jakieś nowe obrazki. Ja bym chciał animacje zobaczyć, nowe, a nie nowe obrazki. No nie? Fusion Zamasu, który ostatnio mi swoją drogą wyleciał, ta animacja nowa Wisa, to było coś fajnego. Tutaj akurat zwracam honor, bo to była faktycznie animacja. Też wykorzystująca już elementy istniejące w karcie. No ale okej. Zobaczmy. A, nie pokażecie tego? Okej. Nie pokażecie tego. Nie pokażę. To fajnie, że mówicie o tym, ale nie pokażecie. Okej. Na globalnej wersji tylko 25 000 osób. Pewnie dlatego, że dla Ameryczki to jest 3. czy 4 w nocy. No ale dla Japana, oni tam już wypoczęci po pracy, odpalają sobie do kanika na swoim Smart TV czy Apple TV i mamy 30 DS-ów. Arigato gozaimasu. Nippon-san. Nippon to jest chyba Japonia, prawda? Powiedziałem panie Japonia, no ale tak panie Japonia, no dziękuję panie Japonia za 30 DS-ów. No co u Longu, pasywka dobra, ale animacje to takie właśnie, nie wiem, mamy już jednego Omega Shenrona i w sumie on jest taki totalnie zapomniany, robi jakieś tam 5 milionów damage'a wykręca zawrotne. Teraz by się przydał jakiś tam właśnie buff dla niego, nie? O, w końcu coś ciekawego. One feature character only. 44% szansy na zrekrutowanie karty ze Scoutera. Jest jedna postać na Scouterze i to jest właśnie ona. Tak, to jest to. 44% szansy na to, że będziecie mieli nową kartę. Wiecie co? Macie 100 tiketów. Możecie użyć 50 na takiego wykokszonego Samona i mieć 44% szansy na nową kartę. I widziałem obliczenia, że to się opłaca bardziej niż robienie zwykłych Samonów. Bo można też robić zwykłe Samony 10 tiketów i macie normalne szanse na zwykłym banerze. Ale bardziej się opłaca dać sobie szansę. 44% to jest mniej niż 50%. Szybko to obliczyłem, ale to nadal jest więcej niż jakbyście robili 5 zwykłych Samonów. Stawiam, że pewnie uda się trafić albo Gogetę, albo Ulonga, albo jedno i drugie. W pierwszej rocznicy karty mam, trafione w 400 DS-ach. Nawet Rozę z duplikatem mam. Haha. Optymalny scenariusz będzie taki, że trafię wszystko szybciutko za DS-ki, za bileciki już duplikat leci. Duplikat do Gogety. Albo 2 na przykład. Kto dostanie EZA? What? Okej, są Pan i Trunks z Dragon Balla GT, ale też syn, a to jest też darmowa karta tutaj, legendarny Legion Smoków, Super Baby 2, Goku SSJ3 i drugi Goku SSJ3. Wow! Czyli to są zwykłe EZA, a nie Super EZA. O, i są 3 Super EZA jeszcze dla tych kart i jeszcze Omega. Thank you, Omatu. Omatulu. Czy Omatsu widzi te napisy? Chyba nie. Dziękujemy Oj, to będzie mem. Coś się... Jeszcze biorąc pod uwagę, że bardzo długo się to wyświetla na ekranie, to będzie mem. Dziękujemy Omatu. Arigatou gozaimasu. Omatu. Wiecie co? W sumie trochę żałuję, że tego nie było o 5 w nocy, bo teraz mógłbym to sobie przewijać. A tak to muszę stać i czekać, aż oni zaczną mówić o czymś ciekawym, ale wam to wytnę, więc... Wy nie macie problemu. Minigra? W social mediach? Muszę powstrzymać Ulonga Sharbadona i wysłać energię do Gogety. Dobrze, Gogeta. Weź całą moją energię. Będę musiał naciskać szybko paluszkiem na ekran? O kurwa, 7 DS-ów? Ty jestem ustawiony do końca życia po tej gierce. Mogę trafić Gogetę z singla i jeszcze mi zostanie. No dobrze. Pani koleżanka, Omatsu i Gepi już się z nami żegnają. Omatsu zmienił ksywkę na Omatu, więc dużo rzeczy się dzisiaj wydarzyło. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Stream z Samonów jutro, czyli w czwartek. Ja wam powiem tak. Ten Gogeta sprawia, że dobrze, że nie założyłem spodni od garnituru, bo pranie samej marynarki jest tańsze niż pranie i marynarki spoconej i obstranych spodni. Ja pierniczę, z tego co widzę to chłopaki wychodzą za 2 godziny. Ja to nagrywam, teraz jest 12:41. Stream z Samonów jutro, w czwartek. Ja wam póki co dziękuję za oglądanie. Widzimy się niebawem, bardzo niedługo się widzimy. Jutro jeszcze przed streamem dostaniecie pewną zapowiedź. Pewną nietypową zapowiedź tego naszego wspólnego streama, więc śledźcie mój kanał, zostawcie suba, zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, a ja zrzucam z siebie ten garnitur, bo sąsiedzi do mnie się już dobijają, a ja nie mogę im otworzyć, bo jak kurwa wyglądam. Dziana!